Witam serdecznie. Dzisiaj po południu inflacja w Polsce 2023 na tle świata. Jaka jest prawda? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i informuję także, że partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Korzystam z wszystkich kont demonstracyjnych, rzeczywistych i jedne z wykresów, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzi m.in. także z platformy Xstation 5, do korzystania z której bardzo zachęcam. Dziękuję. Inflacja w Polsce 2023 na tle świata. Jaka jest prawda? Jako że rozpoczynamy dzisiaj pierwszą sesję w Stanach Zjednoczonych, gdzie handluje na rynku także stary kontynent, mamy przygotowanie pod jutrzejsze dane makroekonomiczne o inflacji w Stanach Zjednoczonych i rynek pod to będzie się teraz pozycjonował. Dzisiejsza sesja także jest pozbawiona większych, ważniejszych danych makroekonomicznych, więc poznamy sentyment, który jest teraz handlowany na rynkach finansowych. Jako że jutro są dane o inflacji konsumenckiej za marzec dla Stanów Zjednoczonych, rynek może się pod to pozycjonować, ale jak widzimy na tym wykresie, zmienność na euro-dolarze, która jest teraz rozgrywana przez tutaj rynek walutowy, nie pokazuje, żeby się jutro rynek nastawiał jakiś bardzo dynamiczny ruch. Po prostu cały czas inwestorzy zakładają, że te procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych będą kontynuowane. Jutro zobaczymy odczyt wyraźnie niższy niż miało to miejsce za poprzedni miesiąc, więc prawdopodobnie te dane bardzo wyraźnie zmienią przede wszystkim perspektywy co do przyszłych stóp procentowych, a nie ruszą już samym euro-dolarem, o czym mówi nam wykres jeszcze raz, który jest zamieszczony w tle. Natomiast temat tego wpisu poświęcony jest inflacji w Polsce w tym roku 2020 na tle świata. Jaka jest prawda, drodzy Państwo? Jak widzimy, pierwszy wykres, który pokazuje nam projekcję inflacyjną Narodowego Banku Polskiego, mówi nam, że w kolejnych miesiącach i kwartałach inflacja ma dynamicznie spadać, procesy dezinflacyjne mają się pogłębiać, mają być bardzo dobrze widocznie, tak jak to teraz ma miejsce na całym świecie, i będziemy weryfikować, czy szczyt inflacji faktycznie został osiągnięty i czy ta inflacja faktycznie tak się zachowuje. Pierwsze odczyty za marzec pokazywały, że faktycznie procesy dezinflacyjne także w Polsce się zaczęły. Szczyt inflacji został utworzony, ponieważ bazując na tym, jakie mają wycenę polskie obligacje, można jednoznacznie stwierdzić, że jednak szczyt inflacji był w Polsce w październiku, a nie w lutym, ponieważ rynek obligacji, gdzie naprawdę handluje się miliardami, rynek obligacji wskazuje, że szczyt inflacji w Polsce został osiągnięty na początku czwartego kwartału poprzedniego roku, a nie teraz w lutym. Natomiast jak kształtuje się inflacja w Polsce na tle świata? I na następnym wykresie z Bloomberga widzimy, jak zachowuje się inflacja na przestrzeni ostatnich lat dla całego świata. Mamy tutaj odczyt globalny, widzimy na wykresie tą linię. Mamy inflację dla rynków rozwiniętych, dla tych państw najbardziej rozwiniętych na całym świecie. Widzimy inflację dla Chin i widzimy też inflację dla rynków emerging markets, dla rynków wschodzących, czyli dla gospodarek bardzo zbliżonych do Polski, do grupy krajów, do których Polska także się zalicza. No i co tutaj widzimy? Że inflacja od samego początku 2021 roku na całym świecie miała tendencję wzrostową. Zwłaszcza w krajach zachodnich było widać ewidentny wpływ procesów, które zostały zainicjowane w 2020 roku, które były widoczne w gospodarce, zaczęły być obserwowane na początku 2021 roku, a później wojna dodatkowo przyspieszyła te procesy, które były zainicjowane w 2020 roku. Tak wynika z tych wykresów. Widzimy, że inflacja osiąga swoje apogeum przede wszystkim na rynkach tych najbardziej rozwiniętych, developed markets, natomiast inflacja na rynkach emerging markets, czyli na rynkach wschodzących, w grupie krajów, do których Polska także się zalicza, teraz na naszych oczach utworzyły swoje apogeum i mamy początek procesów dezinflacyjnych. Dezinflacja to jest teraz słowo kluczowe na 2023 rok. Tak wynika z tych projekcji i tych danych, które teraz obserwujemy. Co jest bardzo istotne?
Jak wiemy, inflacja dla Polski za marzec wyniosła 16%, a zobaczmy, jak wygląda inflacja dla rynków emerging markets. I ta inflacja także wynosi około 16-17%. Więc wniosek jest taki, że inflacja w Polsce w 2023 roku na tle świata jest dokładnie taka jak średnia dla rynków emerging markets, czyli dla grupy krajów rozwijających się, czyli dla tego segmentu rynkowego, który stara się jak najszybciej dostać do grona krajów rozwiniętych. I jak widzimy, inflacja na przestrzeni ostatnich miesięcy, kwartałów i lat dokładnie na całym świecie miała taki sam przebieg. Swoje apogeum osiągnęła w drugiej połowie 2022 roku, a teraz mamy zacząć proces szybkiej dezinflacji i to już teraz obserwujemy i ta projekcja Narodowego Banku Polskiego, do której teraz wrócę, dokładnie pokazuje, że scenariusz bazowy opiera się na tych prognozach i jest bardzo podobna do tych prognoz, które są przez Bloomberg dla całego świata, a przede wszystkim dla rynków emerging markets zarysowane na tym wykresie, który jeszcze raz tutaj pokazuję. Więc inflacja w Polsce 2023 rok na tle świata, jaka jest prawda? Inflacja w Polsce jest dokładnie taka jak na rynkach rozwijających się, rynkach emerging markets i nie odstajemy ani na plus, ani in minus. Po prostu takie są teraz zjawiska gospodarcze i w takim środowisku teraz się znajdujemy. Powiedziałem o tym, że polskie obligacje wskazują, że szczyt inflacji tak de facto miał miejsce w październiku, a nie w lutym. I jak widzimy w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, w ostatnim miesiącu, tutaj na rentownościach niewiele się dzieje. Po prostu bardzo cierpliwie czekamy na następny impuls w okolicach 6% na rentowności i zobaczymy, jakie będą następne dane, czy one będą potwierdzały te procesy dezinflacyjne, ponieważ jeżeli tak się stanie, jeżeli te dane jutrzejsze dla Stanów Zjednoczonych potwierdzą procesy dezinflacyjne, to myślę, że będzie to także dobry pretekst do tego, żeby i polskie obligacje były kupowane. A dlaczego rynek emerging markets, rynek krajowych aktywów jest teraz taki bardzo interesujący? Z powodu zachowania euro-dolara, który znowu próbuje szturmować opory, poziomy, które nie były obserwowane od bardzo wielu miesięcy, a jak wiemy, jeżeli w środowisku globalnym zachodzi tendencja do osłabienia amerykańskiego dolara, to bez względu na to, co się w Polsce dzieje i bez względu na to, co się dzieje na rynkach emerging markets, będą te rynki kupowane. Natomiast jeżeli globalny amerykański dolar jest kupowany, czyli euro-dolar spada, to w takiej sytuacji następuje globalny wypływ kapitału z rynków emerging markets, czyli takiego rynku jak na przykład polski, i ten kapitał jest pchany do amerykańskiego dolara i tam szuka bezpiecznej przystani bądź też stopy zwrotu. Jako że ten euro-dolar teraz ma ochotę na tendencję wzrostową i to pomimo tego, że na kolejnych wykresach część inwestorów widzi możliwość tutaj utworzenia jakiejś formacji szczytowej, to jednak ta tendencja globalna na amerykańskim dolarze pcha polskie aktywa do umocnienia i dzisiaj obserwujemy bardzo wyraźne umocnienie krajowej waluty, zwłaszcza względem euro. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że te wsparcia widoczne na parach związanych ze złotem będą przebijane, że będziemy świadkami następnej fali umocnienia krajowej waluty, a na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych wzrostów. I to naprawdę, drodzy Państwo, nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje w Polsce, w polskiej polityce, w gospodarce, ponieważ globalny przepływ kapitału pcha rynki emerging markets do góry i będzie tak za każdym razem, jak euro-dolar pójdzie w górę. Drodzy Państwo, to są globalne przepływy finansowe i naprawdę czynniki lokalne nie mają naprawdę większego znaczenia. Więc wniosek jest taki, jeżeli chcemy mieć na Warszawie hossę na giełdzie papierów wartościowych, to musimy także obstawiać i zakładać wzrosty euro do dolara. Bez wzrostów euro-dolara nie ma szansy na hossę na giełdzie papierów wartościowych, bez względu na to, co się tutaj w polskiej gospodarce będzie działo. A wydarzenia w polskiej gospodarce na przestrzeni ostatnich 13 lat, kiedy mieliśmy wzrost gospodarczy, wzrost realnych wynagrodzeń i te wszystkie inne bardzo korzystne procesy gospodarcze, a na giełdzie papierów wartościowych była flauta, bardzo dobrze to obrazywały, ponieważ od 10 lat trwa proces umocnienia amerykańskiego dolara i to właśnie ten proces nie pozwolił warszawskiej giełdzie papierów wartościowych na hossę, którą pamiętamy sprzed 20 lat. Także wniosek jest bardzo, bardzo prosty. Patrzmy na to, co się dzieje na euro-dolarze, a będziemy wiedzieć, co się będzie działo na polskich aktywach, giełdzie, na polskich obligacjach, a także na rynku polskiego złotego.
Jako że rynek przygotowuje się pod jutrzejsze dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, to patrzymy także na amerykańskie obligacje, ale na razie tutaj niewiele się dzieje. Od początku sesji w Europie jesteśmy na tych samych poziomach, natomiast widać zmiany w percepcji tego, jak rynek myśli o przyszłych stopach procentowych w końcówce tego roku. Na chwilę obecną mamy 18 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych na posiedzeniach najbliższych Fedu. Natomiast dla strefy euro szanse na podwyżki jeszcze bardziej wzrosły, ponieważ Europa handluje teraz 62 punktami bazowymi podwyżek stóp procentowych w swoim piku, czyli co najmniej jeszcze 2 podwyżki mają być dla strefy euro, a dla Stanów Zjednoczonych być może będzie jedna, chociaż ja osobiście wątpię, żeby ona wystąpiła. No i to są punkty odniesienia na początku handlu w Europie na rynkach finansowych i to jest punkt odniesienia także do tych przed tymi danymi, które jutro poznamy o inflacji. I teraz przechodzimy do tematów giełdowych, drodzy Państwo, ale na samym początku, zanim te tematy giełdowe będą poruszane, to zachęcam do tego specjalnego materiału, który tam jest podlinkowany w opisie i w komentarzu odnośnie tego, jak inwestować na giełdzie, żeby zaznajomić się z najważniejszymi pojęciami żeby zdobyć te materiały, żeby wiedzieć, co robić, żeby zwiększyć swoje szanse na skuteczne inwestowanie na giełdzie. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. A jeżeli jesteśmy na giełdach papierów wartościowych, to indeks Standard & Poor dzisiaj będzie miał za zadanie potwierdzić to, co się wczoraj wydarzyło, czyli bardzo korzystny przebieg i popyt na ryzyko, który się objawił. Jeżeli poziom 4100 punktów zostanie obroniony, to zwiększy się szansa także na atak na ostatnie maksima, na szturm na poziom 4200 punktów i oczywiście im bardziej inflacja będzie spadać, procesy dezinflacyjne będą postępować, tym większa szansa na to, że hossa, wzrosty indeksów giełdowych będą kontynuowane, bo słowo hossa także jest dobre do odniesienia się do tego, co się dzieje na spółkach technologicznych, gdzie te odbicie 20% od minimów Bessy miało miejsce, czyli z technicznego punktu widzenia hossa na spółkach technologicznych ma miejsce. I to dzieje się pomimo tego, że wskaźniki ISM, tutaj jak widzimy ten wskaźnik dla sektora przemysłowego jednoznacznie pokazuje, będąc na 3-letnich minimach, że sektor przemysłowy jest w recesji. Jednak przypominam jeszcze raz jedną z najważniejszych zasad inwestowania na giełdzie. Giełda dyskontuje przyszłość, różne scenariusze przyszłości, nie dyskontuje historii, chociaż to może mieć jakieś znaczenie, jeżeli mamy do czynienia z dużymi naprawdę rozbieżnościami faktów względem wcześniejszych założeń. Natomiast rynek dyskontuje przyszłość, różne warianty. Jeżeli teraz giełda rośnie, to oznacza, że rynek dyskontuje miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki, światowej gospodarki, a nie jakąś większą recesję. I myślę, że następny bardzo ważny poziom to są te 4200 punktów na indeksie Standard & Poor, ponieważ ich pokonanie zwiększy szanse na to, że będziemy naprawdę już dyskontować ożywienie gospodarcze, które będzie związane z obniżkami stóp procentowych, ponieważ część inwestorów liczy, że pod koniec tego roku będą obniżki w Stanach Zjednoczonych. Indeks DAX bardzo dzielnie się broni. Jeżeli ten poziom 15 700 punktów dzisiaj będzie utrzymany, będzie rynek się utrzymywał nad tym poziomem, to szanse na dalsze wzrosty uważam za bardzo duże. Natomiast to, co intryguje wszystkich inwestorów, to czy Bitcoin będzie kontynuował tendencję wzrostową, ponieważ jak sobie przypomnimy, w ostatnich 3 miesiącach takie impulsy bardzo dynamicznych wzrostów trwały kilkadziesiąt godzin i prowadziły do wydźwignięcia Bitcoina o kilka tysięcy dolarów wyżej, a później następowała flauta taka nawet sesyjna, kilkunastosesyjna flauta na niewielkiej zmienności, więc ja jestem teraz bardzo ciekawy, gdzie nas zaprowadzi taki impuls wzrostowy, czy trwale ustanowimy się nad 30 tysiącami dolarów, czy Bitcoin, to jest moim zdaniem najważniejsze, co teraz powiem dla rynków związanych z ryzykiem, czy Bitcoin dobrze przewidzi to, że popyt na ryzyko będzie atakował cały świat, ponieważ jeżeli tak się stanie, to Bitcoin znowu stanie się takim wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę na rynkach. W poprzednich miesiącach, w poprzednich latach tak było. Jeżeli popyt na ryzyko naprawdę ma ochotę zaatakować, utrzymamy się nad 30 tysiącami dolarów, to prawdopodobnie będziemy świadkami także wzrostów indeksów giełdowych, surowców, czy też właśnie umocnienia krajowych aktywów.
Pierwszy lokalny opór to jest poziom 31 tysięcy dolarów, ale analiza techniczna pokazuje, że najważniejszy teraz poziom to jest 35 tysięcy dolarów. I ja osobiście jako optymista spodziewam się i nastawiam się, że ten poziom 35 tysięcy dolarów może być wkrótce i to nawet bardzo szybko testowany. Więc jestem ciekawy, co się stanie podczas sesji amerykańskiej z tą najbardziej popularną kryptowalutą. Jeżeli te rentowności będą spadać amerykańskich obligacji, a amerykański dolar będzie się osłabiał, to będą wzrosty na cenie złota i oczywiście analogicznie na cenie srebra. Jako że mamy jutro dane o inflacji, rynek na to zwraca uwagę, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie. Złoto będzie się konsolidowało wokół 2000 dolarów, natomiast moim zdaniem popyt na ryzyko, jeżeli się pojawi, to obserwujmy zachowanie ceny miedzi. Jeżeli będą nowe dobowe maksima, to myślę, że będzie to sygnał, że też miedź próbuje przynajmniej wskazać, że popyt na ryzyko będzie atakował indeksy giełdowe. Każde wsparcie ze strony miedzi na wzrostach indeksów giełdowych na Wall Street będzie odczytane moim zdaniem bardzo optymistycznie. I także obserwujemy bardzo nikłą zmienność, zanikanie aktywności na cenie ropy naftowej, ale ta luka, która jest zarysowana na wykresie, cały czas się broni i ona naprawdę teraz będzie wspierała tych wszystkich, którzy liczą na wzrosty. Dopiero jej zasłonięcie będzie miało negatywny wydźwięk, więc teraz wszystko w rękach tych, którzy sterują podażą amerykańskiej ropy naftowej, czy oni odważą się odkręcić kurki, a to by doprowadziło do teraz spadków ceny ropy naftowej. Zobaczymy, jak będzie na chwilę obecną. Ta konsolidacja na małej zmienności cały czas ma miejsce. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznaliśmy te o sprzedaży detalicznej za luty dla strefy euro. Była ona lepsza niż zakładały skrajnie optymistyczne prognozy, czyli oddala się perspektywa, że odczyt PKB za pierwszy kwartał dla strefy euro będzie pokazywał na recesję. Także te dane makroekonomiczne wpisują się w te odczyty, które były dla niemieckiej gospodarki wskazywane w ostatnich dniach. Zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się ciekawa sesja, oczywiście początek tygodnia i giełdy papierów wartościowych mają szansę na kontynuację tendencji wzrostowej. A jak inwestować na giełdzie? Zachęcam do tego specjalnego materiału, który tam jest podlinkowany w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Wszystkiego dobrego życzę dzisiaj, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Pozdrawiam.